Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie tradycyjny włoski dom w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku, no to sobie do niego wejdźmy. To jak widzimy, mamy takie jakieś patio czy coś takiego, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Po wejściu do środka mamy tutaj całkiem sporo miejsca, jak na tak mały budynek. Przypominam, to jest bardzo mały budynek. Po wejściu na górę mamy oczywiście pięterko i tutaj mamy osobne pomieszczenie, w którym na przykład możemy zrobić sobie sypialnię. Tutaj mamy oczywiście wyjście na nasz taras i tak naprawdę to jest cały domek. Jak widzicie, za duży on nie jest, więc jest taki w sam raz na raz. Jeżeli chcecie go powiększyć, no to wiadomo, wystarczy dołożyć kratkę z tej, kratkę z tamtej i tak naprawdę powiększyć liczbę materiałów i tego wszystkiego i będziecie mogli zbudować naprawdę ogromniastą willę dokładnie w taki sam sposób. Jeżeli chodzi o listę materiałów, no to w tym momencie wyświetla Wam się ona na ekranie. Jak widzicie, za dużo też tego nie ma, dlatego ta willa będzie naprawdę szybka, prosta i przyjemna. Możecie sobie zrobić screena, zrobić zdjęcie, zapisać na potem cokolwiek chcecie, to w tym momencie możecie to zrobić. Teraz z kolei wyświetlają Wam się pełne wymiary tego budynku. Jak widzicie, tak jak mówiłem, nie są za duży, dlatego bardzo łatwo, prosto i przyjemnie będzie nam się go budowało. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane. Tutaj będzie od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku, od tego do tamtego i od tamtego do tego. Tu będzie na przykład odtąd dotąd, no i tu już Was poprowadzę podczas odcinka, więc tego nie podaję. Oczywiście jak zawsze zbudujemy sobie na początku przednią ścianę, później lewą, tylnią, prawą, później wnętrze, podłogę i dach. Także bez dłuższego przedłużenia przejdźmy do budowania. Ok, w takim razie zaczynajmy. Na początku zróbmy sobie wejście. Wejście zrobimy sobie powiedzmy gdzieś w tym miejscu, w taki oto sposób. Tu oczywiście dodamy sobie, tak żeby było klimatycznie, to dodamy sobie coś takiego. Tu możemy sobie zrobić, nawet w taki sposób. Lecimy do góry, tu robimy kolejny etap, ciach, ciach. Tu dodajemy sobie okienko w taki oto sposób. Ciach, ciach i domykamy i tu powinniśmy mieć 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na wysokość i wszystko nam się pięknie zgadza. Przeciągamy sobie teraz tutaj, teraz przeciągamy dodatkowo tutaj. No i dobra, to już nie będę kombinował, nie? No po prostu tutaj sobie to przeciągamy całość na wysokość 8 kratek na razie. Dlaczego na razie? No bo będziemy zaraz sobie tu dalej wszystko robić, żeby to miało ręce i nogi, dlatego na początku zacznijmy sobie od czegoś takiego. Ok, mamy sobie taką oto ścianę, tu będziemy mieli filar, tu będziemy mieli na 3, tu będzie szło sobie tak. No to teraz musimy zrobić tak, 2 odstępu, tutaj mamy wysokość 3 i robimy sobie tutaj drzwi. Drzwi robimy sobie w taki oto sposób, że tutaj podnosimy sobie na 3, coś takiego i tutaj możemy sobie przeciągnąć w taki oto sposób. Dlaczego by nie? Teraz tutaj odtąd robimy 1 odstępu, tutaj robimy ciach, tu robimy przejście, ciach i tu mamy kolejne drzwi na 3. W taki oto sposób. Dobra, to mamy tutaj zrobione, do tego sobie jeszcze wrócimy. Teraz tak, na pewno byśmy musieli zrobić sobie filar, czyli tutaj robimy jeden filar, tutaj robimy drugi filar, tylko tu już robimy na 3, no i tu oczywiście również robimy sobie coś takiego. I teraz tak, tutaj robimy sobie ciach, ja robię w taki oto sposób, no i dotąd sobie przeciągam, bo odtąd już będzie szło coś takiego, nie? Ok, to mam zrobione. Tutaj oczywiście mogę sobie zrobić ciach, 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 ciach i tutaj mi się wszystko fajnie zgadza, choć misie to są w lesie. Tutaj mogę sobie dołożyć jeszcze w taki oto sposób. No i teraz przechodzimy tutaj do tej części. Tutaj musimy pamiętać, że tu mamy podłogę, więc tak naprawdę musimy zrobić sobie jeszcze jeden odstęp, coś takiego. Tu będziemy mieli okno, no i tu już kwestia tego, jak będzie to okno wyglądało, od nas tak naprawdę zależy. No i robimy coś takiego. Skoro to już mamy, no to tak naprawdę mamy tu wysokość 3 kratek, nie? Czyli tak naprawdę moglibyśmy już tutaj zamykać, no i zamykamy tak naprawdę. Czyli tutaj robimy sobie coś takiego, no i tutaj powiedzmy jeszcze 3. Skoro to już mamy, no to musimy sobie pamiętać o tym, że tutaj będzie szedł nam dach. No i skoro tu nam będzie szedł dach, no to tu by wypadało zrobić na przykład coś takiego. O, tu będzie oczywiście nam ładnie, pięknie wystawało. Tu dachu nie będzie w tym miejscu, no ale tu, no
nie do końca mi pasuje, aby to wszystko wyglądało rozmiarowo identycznie, prawda? Więc byśmy musieli sobie to troszeczkę podnieść. Nie wiem teraz tylko, czy w dobrym miejscu to będę robił i ja już wiem, że nie, dlatego tutaj będziemy sobie robili w tym miejscu, o, i robimy coś takiego tutaj do góry, powiedzmy tak, żeby nam tu gdzieś mniej więcej środek wyszedł. Tu oczywiście zaczynamy sobie w taki sam sposób podnosić nasz daszek, ok, mamy coś takiego, no i tu nam się zgadza, robimy 2, no i dopełniamy sobie oczywiście tutaj białym betonem, bo dlaczego by nie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o przód, to mamy to zrobione, tu możemy tylko sobie przesunąć, o, na przykład w to miejsce, coś takiego i mamy to zrobione. Możemy, tak, wszystko? Kurde, nie wszystko, ponieważ tutaj wiem, że jeszcze będzie coś takiego, o, ciach, ok, tu możemy sobie dodać jeszcze płotki. I tutaj robimy jeszcze sobie parapet, możemy sobie zrobić jeden parapet, tutaj możemy drugi, trzeci i tak naprawdę mamy to zrobione, możemy przejść do lewej ściany. Ok, skoro jesteśmy tutaj, no to na początku zacznijmy sobie od tej strony. No i tutaj tak, o, przeciągamy sobie na początku coś takiego, żeby robić sobie tutaj ścianę elegancko. Skoro naszą ścianę mamy już tutaj, no może bez tego, co? Bez tego zróbmy coś takiego i tutaj sobie zrobimy okno, czyli ciach, mamy okno na 2, wszystko się fajnie zgadza. Tutaj podłogę oczywiście będziemy mogli zrobić z białego betonu, nawet powinniśmy. Tutaj oczywiście sobie to dopełniamy tym gładkim sandstone'em, tudzież jeżeli nie chcecie sandstone'em, to możecie zrobić sobie to czym? Białym betonem. Tak, białym betonem, tu robimy na 2, tutaj dodajemy oczywiście ten cięty sandstone, no i tu oczywiście dodajemy sobie w taki oto sposób, żeby nam się to zgadzało, tu sobie dociągamy w coś takiego, no i zabrakło mi półpłytek z cegieł, wiedziałem, że czegoś nie wziąłem, teraz już wiem czego. I teraz tak, o, tutaj zaczynamy sobie robić dach, no i oczywiście sobie go przeciągamy w taki oto sposób, żeby nam się tutaj zgadzało i żebyśmy mogli to tutaj na środku sobie fajnie zamykać, tu będziemy robili akurat na 3, nie? Tak, no i tutaj wiadomo, przeciągamy w ten sposób. Dobra, i tutaj tą stronę mamy zaopiekowaną, jest git. Przechodzimy sobie tutaj do tej strony. Tu oczywiście robimy na środku znowu coś takiego, czyli na 3. Tutaj robimy ciach, tu możemy sobie od razu zrobić drzwiczki, super, to mamy zrobione, lecimy do góry, raz. 2, tu będziemy mogli sobie zrobić okno, oczywiście okno fajnie by było, jakby było na równi z naszym pomysłem i z naszym zamysłem, i żeby to było po prostu kurcze symetryczne. No skoro tak jest, no to jest symetryczne, ok, fajnie. Teraz robimy sobie tutaj oczywiście coś takiego, dodajemy sobie jeden, drugi, dodajemy sobie parapet i teraz możemy przejść tutaj do zarysu naszego dachu, żeby to wyglądało jakoś sensownie. To robimy troszeczkę po jednej stronie, po drugiej stronie, no i jakoś tam na ten środek dotarliśmy i tak naprawdę tutaj lewą stronę również mamy skończoną, możemy przejść do tyłu naszego budynku. Ok, skoro to już mamy zrobione, no to przechodzimy tutaj i teraz tak, o, lecimy sobie tutaj od spodu, ciach, tu robimy myk, robimy sobie okno na 1, robimy 3 odstępu, przepraszam, 3 odstępu i robimy sobie okno na 2 i tutaj mamy 3 odstępu. Super, to mamy zrobione, lecimy tutaj 2 kratki do góry w taki oto sposób i robimy dokładnie to samo, nic więcej, nic mniej, robimy dokładnie to samo, ciach, super, to nam się wszystko ładnie, pięknie zazębia, przeciągamy sobie to tutaj, domykamy, raz, 2, 3, tu oczywiście robimy jeden parapet, tu robimy drugi parapet, trzeci parapet, czwarty parapet, Patryk, ty sam jesteś jak parapet. Przeciągamy sobie dotąd, no i tu oczywiście zaczynamy się wspinać, żebyśmy mogli zrobić ten nasz dach tak samo, żeby to nam wszystko wyglądało sensownie. Tylko teraz, żeby nam się to ładnie na środku zamknęło. No i proszę bardzo, jak w ryj strzelił. Tu oczywiście możemy sobie dodać coś takiego, dokładnie tak samo jak robiliśmy z tamtej strony. No i tutaj domykamy sobie, uzupełniając nasz dach i tak naprawdę tylnią ścianę też już mamy zrobioną. Możemy przejść do ostatniej ściany, czyli tutaj do naszej prawej ściany. Ok, jeżeli chodzi o tą ścianę, no to w tym miejscu lecimy sobie coś takiego. Tutaj na środku będzie okno oczywiście na 2, w taki oto sposób, no w sensie na 1 szerokości, ale na 2 wysokości. Przeciągamy sobie, tu będziemy mieli drugie okno, dokładnie takie samo, czyli tu możemy zrobić również na 2, myk, domknąć w taki oto sposób, przeciągnąć coś takiego, parapet
jeden parapet, drugi. No i tak naprawdę lecimy sobie teraz tutaj, podnosimy coś takiego, ok. Powiedzmy do tego miejsca, tu sobie przeciągamy w taki sposób, tu oczywiście robimy coś takiego. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby zrobić jeden odstępu, no i tutaj oczywiście okno w tym miejscu, ciach, ciach, tu możemy sobie przeciągnąć, nie możemy, bo tu będzie szedł już dach. Nie możemy sobie tu przypomnieć, tu jest jedyny moment, to mnie wkurza, ale to sobie ogramy w taki sposób, że kurde, nie wiem. Dobra, to tak musi być. Ja myślałem o tym, dlaczego to tak tu jest. Kurde, po prostu dlatego, że Minecraft jest do dupy. Tak naprawdę. I to taka jest prawda. Bo dlaczego nie można tutaj tego bloku położyć? Dlaczego nie można tworzyć? To jest coś, co już dawno powinno zostać rozwiązane w tej głupiej grze. To już dawno powinno być po prostu zrobione i tego dalej nie ma i mnie to strasznie irytuje. I zbulwersowałem się teraz. Możemy to sobie rozwalić troszeczkę i spróbować zrobić po prostu coś takiego z nadzieją, że nikt tego nie zobaczy tutaj, nie? W taki sposób możecie to rozwiązać. Innego pomysłu nie mam. Jeżeli macie inny pomysł, jak to zrobić, to zróbcie, jeżeli to będzie lepiej wyglądało. Jak najbardziej zróbcie. W moim przypadku Minecraft jest do dupy, bo nie można tu tego łączyć i dla mnie to jest w ogóle absurdalne, że po tylu latach jakby rozwoju tej gry dalej nie zrobili czegoś tak banalnego. Jestem po prostu zniesmaczony, bo to by dało multum nowych bloków, ale oczywiście nie, bo po co? Minecrafta nie zrozumiecie. Po co ja zamykam dach, jak jeszcze muszę wejść do środka? Dobra, to mamy zrobione, wejdźmy do środka. Ok, skoro jesteśmy w środku, no to oczywiście podłogę możemy sobie zrobić z białego betonu, bez najmniejszego problemu, czyli tutaj robimy jedną podłogę, white concrete, ok. Tu możemy sobie jeszcze wyciąć wyjście na nasz taras, czy tam patio, czy jak to nazwaliśmy. Możemy zrobić też coś takiego, ciach, i mieć tutaj wyjście. Jeżeli chcemy, jeżeli nie, to nie, jakby to zależy od nas, to jest wasza chata, nie? No i tutaj robimy sobie wejście ze schodków w tym miejscu. Oczywiście całość sobie tutaj zamykamy, żeby nam to fajnie wyglądało wszystko i żeby nam to nie przeszkadzało w niczym, żebyśmy mieli tutaj wszystko dobrze, ładnie zrobione i żeby wyglądało super. Dobra, to mamy zrobione, rachu ciachu. Tutaj oczywiście też sobie wykładamy białym betonem, żeby to też było tu zrobione. Ta podłoga jednak, bo przyda się. Ok, no i teraz lecimy do góry. I teraz tak, robimy sobie na początku coś takiego. Tutaj wiadomo, że ten dach ma priorytet, czyli lecimy po kolei. Ciach. Podnosimy sobie stopniowo w taki sposób, zaczynając od tego dachu, żeby tu nam było wszystko git zrobione. Tu sobie to zamykamy. Lecimy tutaj od spodu. Ciach, ciach, ciach. Tutaj możemy sobie znowu zrobić ciach. Czy nie tak? Nie, chyba tak, chyba tak. Chyba tak, Patryk, chyba tak. Ciach, ciach, ciach. No tu musimy pamiętać również, że tu będzie szedł dach, więc tu musimy się to wszystko fajnie połączyć. Miejcie to proszę na uwadze przy budowie, bo jeżeli to przegapicie, to może wam to później w środku kiczowo wyglądać. No i teraz tak o, dochodzimy do momentu, w którym to się zaczyna łączyć, jak widzicie, no i tu musimy już zmieniać wtedy, nie? Tu musimy już zmieniać, ok. To nam się tu fajnie połączy, to nam się tu fajnie połączy, tu wiadomo będziemy mieli troszeczkę wyżej, czyli tu też tak naprawdę możemy sobie to wybić, ciach, zełba i tutaj połączyć w taki oto sposób. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o to, to mamy już wszystko zrobione. Tu możemy jeszcze sobie tylko dostawić o coś takiego, bo to mi nie pasuje. Jeżeli chodzi tutaj o zejście, oczywiście z tego. No i co? I tak naprawdę nasza chatka jest już w 100% skończona. Przydałoby się teraz ją trochę udekorować. Ok, skoro to mamy, no to tak o. Jeżeli chodzi o szyby, to wszędzie wstawiamy sobie przeźroczyste szyby, bo to jest tak naprawdę, no... Nic innego tutaj nie wstawimy moim zdaniem, nie doniczkę, tylko drzwi. Jeżeli chodzi o drzwi, wszędzie wstawiamy drzwi dżunglowe w taki oto sposób, żeby nam to ładnie wyglądało. Ok, teraz jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj troszeczkę ciężko będzie to zrobić, jak widzicie tutaj ciężko jest to
podczepić. Dlatego możecie sobie po prostu ustawić to tutaj w tym miejscu, tutaj w tym miejscu, tutaj u dołu bez problemu sobie podwiesicie jakieś oświetlenie, także to z tym nie ma problemu. Troszeczkę jest problem właśnie z tym dookoła, ale tutaj zawsze możecie zrobić coś takiego, ewentualnie w tym miejscu akurat po tej stronie możecie podwiesić, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście wstawiamy sobie wszędzie okna, coś takiego, żeby nam to wszystko wyglądało sensownie. Tutaj również możecie sobie podwiesić akurat troszkę szerzej, czyli w tym miejscu. Dodatkowo, jeżeli chcecie, możecie sobie doświetlić jeszcze tu u dołu. Mi to aż tak to nie wadzi, aż tak tego nie potrzebuję, dlatego sobie robię to po prostu w takich kluczowych miejscach, gdzie wiem, że będzie trochę ciemno. Chciałbym, żeby ten dom dobrze wyglądał dookoła. Tutaj również możecie sobie postawić na przykład w tym miejscu. No i tutaj już tak naprawdę nie musicie, chyba że chcecie, no to tu macie na 3, nie? Tak idealnie na środku. O, tu sobie zabudowałem. OK. No i to tak naprawdę mamy wszystko już w 100% zrobione. Pozostało nam zrobić jeszcze komin. Ja komin robię na 2 kratki i sobie dodaję coś takiego, nie? W taki oto sposób. Jeżeli chodzi o dekoracje inne, no to serdecznie polecam kwiatki zielone, niebieskie. Bardzo ładnie się komponują, ewentualnie taki krzaczek, coś takiego i tak naprawdę zobaczmy, jak to będzie się prezentowało wplecione w krajobraz. Jak widzisz, w pełni gotowy tradycyjny włoski dom w Minecraft wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem, na przykład z pomysłem na kolejny domek. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Xa i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!